Dobra, teraz pytanie od Mondarop. Okej, to jest ciekawe pytanie. Jaki jest twoim zdaniem najlepszy i najgorszy utwór z Komala? No to najlepszy to właśnie to chyba 64 z Sewracji. 51 z KF-u jest też spoko. Albo ten, 35 Zajeto, o, też spoko. Chyba nawet 35 Zajeta to jest mój ulubiony, bo jest taki strasznie ikoniczny w porównaniu do tego z Sewracji. Naprawdę szkoda, że nie użył tego z Komal motywu już po sezonie AE, to strasznie bolewam. W KF-ie by dobrze pasował. A najgorszy? To jest strasznie ciężkie pytanie. W KF-ie było sporo słabych utworów. Przykładowo, nie wiem, ten z dachu, z tą czwartą gęstością, co nawet mówiłem, że najgorszy utwór z KF-u i to chyba nawet jest najgorszy z całych sąsiadów, ale nie wiem. Bo to jest jakby jeden dźwięk z ustawioną czwartą gęstością. To w ogóle to jest jakby kurde aliryczny utwór, naprawdę. Tak po prostu Skomal napisz jeden utwór że na tą scenę, żeby nie wiem, bo tak. Naprawdę, ja bym lepiej napisał ten utwór. Czemu on jest taki dziwny? Czemu to jest ta czwarta gęstość? Nie wiem. I to by było chyba to, aczkolwiek mogłoby być kilka innych, gorszych, krótszych, aczkolwiek nie mogę sobie wyobrazić. Może coś od Zdenka było gorszego, ale nie wiem. Jest też jeden utwór, który mnie strasznie irytuje. Nie mam pojęcia, co ludzie o nim myślą. Przez dobór instrumentów jest fatalny utwór. I to jest taki utwór honorowy, bo on trwa powyżej pół minuty. Nawet nie wiem, czy z minutę nie trwa. To jest ten utwór z łóżek. W sensie, co to są za instrumenty? Czemu to brzmi jak jakaś, kurde... Jakby ktoś w ogóle zrobił parodię jakiejś gównianej podróby sąsiadów. Czemu to tak brzmi? Jaki był cel użycia tego instrumentu? To ja nie wiem. I to jest w dodatku nudny remix tej melodii klasycznej. I najgorsze jest to, że to chyba jest pierwszy z całego sezonu remix użyty w taki sposób. Chyba że liczymy ten mini odcinek Japoń wtedy. Ale naprawdę nie wiem, szkoda szczępić ryja na ten utwór. Jeden wielki... Nawet nie wiem jak nazwać ten utwór. Nawet nie wymyślam nazwy. Nie chcę... Nie chcę. Po prostu ten utwór jest chujowy. Sorry. Tyle mam do powiedzenia. To nie jest najgorszy utwór, ale to jest chyba utwór, do którego mam najwięcej nienawiści. Spośród 1000 iluś tam utworów. Chciałbym, żeby zdechł ten utwór. Jest jeszcze w dodatku za długi. O, to jest ciekawe. Miałem nie spoilerować swoich opinii, ale jaki jest twoim zdaniem najbardziej niedoceniany odcinek Sąsiadów? Zrobię wyjątek. Miałem nie mówić swoich opinii, ale już kilka osób wie o tym. Strasznie mnie zabijecie w tych komentarzach, ale moim zdaniem praktycznie jakby zrobić takie, jakby przeprowadzić ankietę na jakby 1000 fanów Sąsiadów i mieliby wybrać na takiej tej liście, jak mam w recenzji, gdzie daliby pewien odcinek, to oni by go dali na D, a ja bym go na spokojnie dawał wtedy na S. Jakby większość, powyżej 50% głosów to by było D. I tym odcinkiem jest, uwaga, latająca maszyna. No dobra, odsubujcie mnie. I tak już wbiłem 1000 subów, trudno. Możecie mnie usubować za to. Dosłownie są ludzie, którzy uważają ten odcinek za najgorszy, tymczasem ja takie coś. No ale dobra, przedstawiłem swoją opinię, nie będę się zakłamywał. Latająca maszyna jest zajebista moim zdaniem. Miałem was zaskoczyć w recenzji, ale zanim ta recenzja wyjdzie, to ja pewnie znowu zmienię opinię na ten odcinek w jakimś 2035. Nie będzie recenzja odcinków Scooty, więc trudno. Okej, to jest ciekawe pytanie. Czy na miejscu Marka zatrudniłbyś chińskich animatorów? Szczerze, jeszcze niedawno bym powiedział, że tak. Ale tak jak sobie teraz myślę, byłbym w sumie za tak i za nie. Nie zatrudniałbym ich na stałe, więc dobrze, że Marek ich wywalił. I jakby były jakieś takie niezrealizowane pomysły, na przykład ze względu, że nie wiem, ten odcinek byłby nieciekawy, no to nie spełniał norm jakościowych, no to w sumie dałoby się dać Chińczykom, żeby zrealizowali te odcinki, a potem ich po prostu wyjebać na zbity ryj. Chociaż chyba nadal jestem za tak, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest najgorsza decyzja, jaką mogli podjąć twórcy.
bo animacja w takim nazbawi nie wyglądała aż tak źle. A ludzie chińskich animatorów przyrównują do tego, co zrobili w Kuti, bo jest to jakby najbardziej wyróżniające się, ale szczerze w takim nazbawi niektórzy Chińczycy animowali lepiej od większości Czechów. Myślę, że nie wiem, dobrym pomysłem byłoby wziąć tam ze 2 animatorów z Chin, tych najlepszych, a reszta, nie wiem, niech sobie robi jakieś chińskie bajki jakieś. Bo nie wiem, szczerze, niektórzy animatorzy animują lepiej niż Jan Stencil. I wolałbym takich, którzy jeszcze za pół ceny są niż taki Stencil. Myślę, że animacja w nowych odcinkach jest na tyle dobra, że powinni się bardziej zająć scenariuszem, wydawać pieniądze na to, żeby te odcinki po prostu śmieszniejsze były i na przykład, nie wiem, na Zdenka wydać pieniądze niż na lepszą animację, bo to mnie chyba teraz najmniej obchodzi. Ale szczerze, no wolę dostać teraz rzadziej odcinki, ale lepsze niż co chwila takie gnioty. Bo mi się w końcu znudzi formuła, że dostanę odcinek raz na miesiąc, bo już tych odcinków po prostu będzie za dużo i wolę po prostu dostawać teraz dobre odcinki niż po prostu dużo, bo już mamy dużo słabych odcinków i mam nadzieję, że era 2018-2019 to będzie mroczna era. No i może 2020, że już nie będzie nic gorszego. A myślę, że chyba póki Marek jeszcze jest tam reżyserem, to chyba już gorzej być nie może. W sensie gorzej na razie być nie może, ale boję się, co się stanie z sąsiadami, jak Marek zejdzie z tego świata. Okej, pytanie number 4. Jaki jest twój ulubiony wynalazek sąsiadów? Ciężka sprawa. Sporo zrobili tego. Prawdopodobnie kosiarka z pralki. Przez to, jak w prosty, banalny sposób jest opisana. Nie była napędzana przez komputer, tylko przez bardzo proste mechanizmy. I to działało. I to by było chyba to. Lubię też wynalazek ten z winiarzy, jak zbudowali, bo też go fajnie opisali. I nawet cały odcinek był w sumie, praktycznie cały był poświęcony na budowie tego wynalazku, więc ten wynalazek był spory i dlatego jest fajny. Szczerze nie wiem jeszcze jaki byłby dobry wynalazek. Chyba już właśnie nie ma. Nie, jest fajny wynalazek. Prawdopodobnie chyba nawet najlepszy. Lubię ten z roweru treningowego, ten motocykl. Ten motocykl. No to ten pojazd po prostu. Z roweru treningowego. On był. To chyba nawet jest mój ulubiony wynalazek. Teraz tak myślę. Serio, nie, chciałbym się na czymś takim przejechać. To i pralka to chyba moje ulubione wynalazki, ale ten pojazd jest chyba jednak top 1. Jeszcze jedno pytanie. Co robił twój komentarz Jula Dajes? Jula Dajes rakę pod filmem Kacpir wymiata. Chicken Jacky. Poza tym tam nie było Jula daje srakę, tylko Jula daje kloca. Also rip film Chicken Jockey. A poza tym, jak chcesz poważnie odpowiedzieć, no to zobaczyłem film, zrobię komentarz, fajny komentarz, przyjął się. Po czym film został usunięty. A teraz fan ekipy Podnarty. Chyba rekordowa liczba pytań, aż 6, jak widzę. Pierwsze. Myślę, że trzeba najpierw zachować kulturkę, zatem waście zdrowe. No oczywiście, że zdrowy. Ulubiony epizod z serii z XXI wieku. Chciałbym powiedzieć, ale nie powiem. Nie chcę wam spoilerować. Planujesz jakiś gigaprojekt? Robienie recenzji to jest gigaprojekt? Tak, to w sumie nie. Chociaż w sumie kiedyś planowałem zrobić taki mega dojebany projekt, że napiszę scenariusz, zrobię cały storyboard i nie wiem, i wyślę tam temu Aiseltowi czy tam Markowi gdzieś tam na maila, jak to kiedyś Raxo z pizzą zrobił i miałem właśnie taki fajny pomysł na scenariusz, który chyba myślę, że by się spodobał ludziom i myślę, że w ciemno by Marek brał. Ale problem jest taki, że nie chce mi się tego robić. Już wiem, jak ten odcinek by mniej więcej wyglądał i byłby nawet spoko. I też problem jest z tym, że praktycznie co sezon zmieniałem scenografię i nie mam pewności, na jakiej jak będzie wyglądać scenografia w następnych sezonach. I ogólnie z tym scenariuszem miałem taki pomysł, że wyślę to, nie wiem, tutaj na kanał, spytam się was, czy może jakieś poprawki chcecie wnieść do tego scenariusza, może macie jakiś żart i zrobilibyśmy taki jeden potężny odcinek i wysłalibyśmy tam właśnie do Patmata, że
I wtedy mogliby to przejrzeć i był taki oficjalny odcinek Sąsiadów od Community. Bo pizza jest trochę od Community, ale nie wiadomo, czy to aby na pewno napisał Raxo, bo nawet w kredytach nie ma, ale to chyba od niego jest. Nie ma pojęcia zielonego. No ale chciałbym coś takiego zrobić kiedyś, no. Tylko no, trochę jest z tym pierdzielenia, więc na razie siedzę przy robieniu recenzji. Może kiedyś, jak mnie będzie korciło, to znowu zrobię. Czy myślisz, że najnowsze odcinki dojdą do skutku? No, chyba tak. Nie walczą o licencję jak w kartach. Nic się nie rozpada póki co. Myślę, że głupio by było tego nie wypuszczać. Szczególnie, że robią to już z prawie pół dekady. Tam jest około 50 odcinków, które mogą wyglądać nawet i wyglądają jak większy powód do dumy niż na przykład taka seria Nas bawi albo W zimie. Więc myślę, że tak, wyjdą. Tylko bardzo bym chciał, żeby teraz już tak, nie wiem, w ramach promocji tak z kilka odcinków wrzucili i tak by mieli sporo w zapasie. I ogólnie już, żeby zaczęli promować i wysyłać fragmenty. I na koniec, czy jako persona wybitna byłbyś w stanie zjeść naraz 30 porcji paluszków rybnych firmy Frosta? Czekaj, co? Ale teraz pytanie. 30 Nie jestem zbyt wielkim fanem paluszków rybnych. To na pewno, ale Frosta. Frosta jeszcze chyba robiła takie nie najgorsze te paluszki, z tego co kojarzę. 30. Musiałem sobie zwizualizować, ile to by było tak 30 Frost. Tak ze 3 Big Maci by tych Frost wyszło, jak nie więcej, ale nie wiem. Myślę, że by się dało. Myślę, że mógłbym to w sumie zblendować i wypić. Mógłbym się, kurde, uśpić i ktoś by mi po prostu słomkę wziął i wlał te Frosty do ryja. To się chyba liczy jako jedzenie. Co z tego, że to już jest picie technicznie. Więc byłbym w stanie, ale czy bym chciał? No to wątpię. Nie jestem fanem paluszek rybnych i ryb w ogóle. Oj, 6. pytanie, dzięki Bogu jest krótsze. Czy Mocium pozdrowi? No oczywiście, że pozdrowi. Pozdrawiam. Any, ek, ip, odyny, rty. Dzięki za 6 pytań. Teraz lecimy dalej. Użytkownik Shocked Tender napisał: co sądzisz o najnowszych seriach Sąsiadów 2011 wzwyż? Nie mam pojęcia czemu od 2011. Jakby co, że łóżka nie są najnowsze? Nie wiem. Ale myślę, że da się oglądać. Szczególnie sezon na Wękowie, który w pewnym okresie nawet podchodził jakościowo do sezonu, a ja to i tak powiedziałem to. Mimo wolniejszego tempa. Strasznie oglądalny jest sezon zimowy moim zdaniem, no i w sumie nas bawi. Ale szczególnie sezon zimowy w 2019. Kuti jeszcze się by dało niektóre odcinki, ale jakby tak puścić takiej osobie, która nie jest fanem Sąsiadów, nie wiem, taką produkcję lodu, no to już tak trochę ciężko by było zachęcić kogoś do ale jakby no, sąsiedzi to sąsiedzi, więc ja to obejrzę, nawet jakby to była kamera, chociaż kamery zawsze unikam oglądać, ale niektóre odcinki faktycznie no poziom jeszcze jakiś naprawdę spory zachowują, chociaż to jest rzadsze, ale da się obejrzeć Sąsiadów jeszcze się da, nawet te gorsze odcinki. W końcu zostają nadal, przynajmniej, nie wiem, charakteru nie zmienili Pat i Matt praktycznie. Nadal są tacy sami, tylko robią mniej śmieszne rzeczy. I mieszkają w posegregowanych domkach zamiast takich ruderach i w ogóle strasznie ta nowa scenografia jest strasznie zrobiona na taką czysto, kurde, holenderską. Strasznie pod Holandię, kurde, żeby bo tam sporo widzów jest. To jest chyba najmniej czeska scenografia z całych Sąsiadów. Bardziej jest międzynarodowa, więc no więc jakby da się oglądać, ale preferuję na pewno pierwsze serie do 2004 roku. Ale nadal się cieszę, że robią Sąsiadów, że nie porzucili tego po 2004. Jednak zawsze są jakieś śmieszniejsze żarty w tych nowych odcinkach. Żebym teraz powiedział, że nie robimy nowych odcinków, bo tyle wystarczy, bo to się musi zakończyć w takim piku.
nie wiem, póki nie robią rebootów 3D, to sąsiedzi mogą żyć nadal. To jest nadal podziw, że w 2025 ktoś robi animację stop motion i może ledwo z tego zysk zarobić, ale jakoś to robią, jakoś się jeszcze trzymają na tym rynku i chwała im za to. Lubisz jakieś inne czeskie bajki, na przykład Krecik Rumcajs? Nie ma chyba żadnej, co jest blisko poziomu Sąsiadów. Chyba druga najlepsza bajka czeska to jest ten Jaja i Paja, ale nie wiem. Prawdopodobnie po Związku Radzieckim chyba Czechy miały najlepsze animacje chyba z bloku wschodniego, tak myślę, ale czy jestem ich wielkim fanem? No nie jestem. Obejrzało się kilka, ale nic ponadto. Większość to takie zwyczajne wieczorynki są. Chociaż i tak, właśnie propos tych czechosłowackich bajek, to niektóre animacje są naprawdę podejrzanie solidnie wykonane. Weźcie sobie, porównajcie do takich polskich animacji. Jak niektóre ruchy są strasznie płynne. Nie mam pojęcia skąd Czechosłowacja miała na to pieniądze, ale niech se robią. Były tam jakieś filmy pełno i krótkometrażowe animowane z Czech, co też doceniam, ale głównie sąsiedzi po prostu. Jakie są twoje top 3 odcinki Sąsiadów ever? Nie powiem. Nie chcę spoilerować za bardzo. Przyjdzie na nie czas. Ile przyjdzie, tyle przyjdzie, ale myślę, że już ciężko będzie trafić w top 3 po 2004 roku, więc zapewne się objawi. Chyba że, nie wiem, zmienię opinię i nagle zacznę lubić serię, nas bawi. Teraz użytkownik Mario Gaming 7763 i pytanie, kiedy tier lista odcinków z iPhone? No to mówiłem. Kiedy są twoje top 3 odcinki z każdej serii Sąsiadów? No to mogę tylko powiedzieć Zajeto i z KF-u. Zajeto to by było na pierwszym miejscu Łyżwiarze na pewno, na drugim byłoby Malowanie, a na trzecim Grill. Nadal mi się nie zmieniła opinia. No i w KF-ie w sumie też mi się nie zmieniła opinia, czyli ten klucz, drzwi i nabytek, meble. Tu nic się nie zmieniło. Twój ulubiony wynalazek Sąsiadów, no to mówiłem, ten motor, kurde, z tego zabijecie mnie za to, że nazywam to motor, ale to będzie teraz motor z tego, z roweru treningowego. Ranking domów Sąsiadów, o Jezus Maria, to jest ciekawe pytanie. Aż sobie muszę zapauzować nagrywanie i sobie pomyśleć. No to na pierwszym to na pewno jest, to na pewno dom z iPhone i z KF-u. Na drugim byłaby działka z Ajeto, ta z 82. Na trzecim chyba ta działka z 84. Mówimy oczywiście o domach z zewnątrz, nie z wewnątrz, bo tak po prostu. Na czwartym byłby chyba dom z Sewracji, ten bliźniak. Bardzo fajny koncept na dom Sąsiadów moim zdaniem. Mogli go używać częściej. Nawet w sumie bardzo bym chciał jakby najnowsze odcinki się na tym działy w ogóle. Tak myślę, że twórcy trochę marnują potencjał, że tworzą nowe scenografie. Szczerze chciałbym taki jeden sezon, gdzie działby się w takim domku z iPhone. To chyba każdy by tak chciał. Taki lekko zmodernizowany, ale jednak jest zmodernizowany. I myślę, że nikt by się wtedy nie obraził, że wykorzystali z powrotem tą scenografię po 30 latach. Wszyscy by bili brawa, ale wyobraźcie sobie, jaką to by miało moc. Jakby teraz tak Full HD wszystko sfotografowane w tych domach z iPhone, takie, to by było naprawdę ciekawe uczucie, że znowu robią coś w tych domach. A myślę, że te domy się jakoś nie zestarzały. Wyglądają jak coś, gdzie autentycznie Czesi by mieszkali niż w tym domu, co zrobili w tych najnowszych seriach, ale to by było ciekawe. Ale dobra, Sewracji, potem gorzej od Sewracji byłoby chyba... Byłyby karty, ten dom z kart. Tak, dom z kart byłby. Potem zwyzwałem te nowe domy, ale tak myślę, że potem byłyby chyba te nowe domy. Większość osób tych właśnie domów nie lubi, ale myślę, że... No i ja też w sumie nie lubię, ale myślę, że z zewnątrz jest to całkiem nawet całkiem fajnie to wygląda. Gorsze są moim zdaniem wewnątrz, a z zewnątrz jest taki nawet fajny klimat, ta taka działka z tyłu. Mają sąsiedzi sporo przestrzeni i często się właśnie to... I ogólnie jak jest taka całkiem praktyczna ta scenografia.
nie wiem, chociażby z tymi garażami, z tym w ogóle kształtem, co nawet całą tubę pocztową zrobili na ten temat. No ma to taki urok ciekawy, na pewno. Ale tak właśnie myślę, że jest całkiem praktyczna. Można dosłownie wszystko umieścić na tym podwórku z tyłu. Strasznie mi się nie podoba to, co się za podwórkiem dzieje, że na przykład, nie wiem, wklejają jakiś taki dom dziwny, w ogóle niepasujący do sąsiadów. Nie pamiętam, czy w czeskiej scenografii też to robili, ale chyba w chińskiej to na pewno. Były to takie dziwne domy. I ogólnie tył jest taki jakiś strasznie opustoszały. Ale dobra, potem byłby dom na Wękowie. Szczerze jest ładny, ale to jest trochę przeciwieństwo tych właśnie domów najnowszych, że on jest ładny, ale nie jest jakiś taki praktyczny. Często mi się myli, kto w jakim domu mieszka. Nawet bardziej niż w tych najnowszych odcinkach mi się myli. Może go bardziej polubię po nowej serii, która ma powstać. Ale jakoś się tak z nim nie oswoiłem. Nie wiem w ogóle. Taki ten pusty fakt, że samochodu praktycznie nie mieli oprócz w tej grze. Ludzie uwielbiają tą scenografię, ja nie za bardzo. No i ostatnie. Ej, nie, jeszcze zapomniałem ten. To by chyba było po Sewracji. Ten dom sąsiadów, ten z fontanną, z matem. To jeszcze to by było, a na ostatnim miejscu byłby ten blok pierwszy z tych pierwszych 7 odcinków, bo jest taki strasznie klaustrofobiczny moim zdaniem. I nie będę teraz omawiał jeszcze domów z reklamy, bo nie chcę, żeby to pytanie było na pół Q&A, więc przejdę do następnego pytania i to by było twój ulubiony i najgorszy odcinek Sąsiadów. No to niestety muszę pominąć, no bo mówię, nie chcę spoilerować. Mogę wam zdradzić w sumie, że z tych 35 odcinków, które omówiłem w recenzji, żaden z tych odcinków nie jest moim ulubionym. Ani też nie jest najgorszym. Ale jakie to są odcinki, to wam na razie nie powiem. Ale dojdziemy do nich. Okej, dobra, lecimy do następnego użytkownika. The Silly Film Reviewer. I dobra. I o kurde, teraz będą pytania po angielsku. Czyli czy kukiełki za je to nadal istnieją, czy to jest niejasne. To do mnie takie pytanie? Ja się w sumie za bardzo nie znam, ale myślę, że tam w KF-ie gdzieś powinny być. Ale czy to jest jasne, to nie wiem. Ale mogli chyba je zachować, to tak myślę, że to będzie to. To będzie możliwe, że w tym roku jest możliwe z tym Jetixem, ale kurde, wszystko się może zdarzyć. Nie wiem, bo ktoś może na przykład wygrzebać nagranie i wrzucić na YouTube albo coś. Nie wiem, szczerze, czy nowe reklamy będą znalezione dla Merkura, ponieważ jest kilka, ale zniknęły. Nie wiem, skąd mam wiedzieć. No, jakbym miał, nie wiem, wehikuł czasu, no to bym ci powiedział, a tak to nie wiem. Zawsze jest jakaś możliwość, że nie wiem, ktoś ze Słowenii sobie wrzuci, macie tu archiwalne reklamy z 2001 i tam w jakiejś dobrej jakości, albo może i słabej jakaś nowa reklama. Ale nie wiem, ogólnie strasznie ciężko jest teraz znaleźć reklamy Merkura i strasznie jest o nich mało napisane, więc nie wiem. Więc może kto zrobił kukiełki, Who Made the Puppets? Z tego co się orientuję, no to animatorzy sami sobie robią kukiełki. Nie mam pojęcia jak to wyglądało u takich mniej doświadczonych typu Marek Beneś, ale chyba on też se tam robił. I w sumie tyle mogę powiedzieć. And silly film reviewer, if you could be so kind, please stop asking me about it! Thank you very much.